Witam Was serdecznie. Słuchajcie, co tu mamy? Futro do ścięcia. Dokładnie tak. Trzeba to zrobić wspólnie, trzeba to zrobić na filmie i trzeba to zrobić zaraz z bardzo ciekawymi produktami. Ma być dokładnie tak, czyli naolewione szkło na twarzy, czyli ma być schludnie. Golimy się tradycyjnie i o to nam chodzi. A jak golimy się tradycyjnie polskimi produktami, to jest dobrze. Jest wyjątkowo dobrze. Czemu? Słuchajcie, dzisiaj mam przyjemność Wam pokazać ciekawy produkt polskiego pochodzenia, z polskiej firmy. Zaraz będziemy sobie przedstawiać. Pan Stanisław, właściciel firmy Stando Razors i producent i właściciel firmy, którą zaraz Wam pokażę, przesłali mi na testy bardzo ciekawe mydełko. Dokładnie tak. Firma, która już jest znana na polskiej ziemi, ale rozwija się. I to jest rewelacyjne w polskich produktach, jeżeli jest tak zwana ewolucja. I nasze tradycyjne golenie się rozwija, a nie zwija. Czyli jest tak, jak być powinno i malkontentom wybijamy argumenty z ręki, że tradycyjne golenie w Polsce już prawie nie istnieje. Bzdura, jest dobrze. Idziemy w fajnym kierunku. Jak fajnym i czy fajnym zweryfikujemy razem. Dziękuję bardzo panowie za możliwość przetestowania tego produktu. Jakiego? Firma Bullman Strado. Dokładnie tak. To mydełko dzisiaj będziemy testować, tą firmę dzisiaj będziemy weryfikować i ta firma dzisiaj będzie grała pierwsze skrzypce. Co nie zmienia faktu, że będzie to w jakimś stopniu morskie golenie. Tak. Jedyny słuszny kolor w sumie dzisiaj, nie? Słuchajcie, co tutaj mamy? Tutaj mamy firmę Bullman, która już jest rozpoznawalna na polskiej ziemi. No, a ten tam z tyłu znowu zaskoczony. Tak, dokładnie tak. Ty z tyłu, śpiochu, jak jeszcze nie widziałeś, zapraszam na tak zwany pojedynek Jaki Sputnik i Tatare Muramasa. Tam za świetne podłoże do pojedynku dla tych dwóch maszynek robił właśnie Bullman Gran Classo. To był wypust starszy, jeżeli chodzi o tą firmę. Tutaj mamy coś nowego. Kilka aspektów rzuciło mi się na tak zwane oczy, zanim zaprosimy to na twarz, bo jest to mydełko dziewicze. Jeszcze nigdy w życiu się nim nie goliłem. Pierwsze wrażenie z Wami. I bardzo dobrze, o to właśnie chodzi. Słuchajcie, Bullman, klasyka gatunku, jeżeli chodzi o logo, czyli piękny, dostojny, może nawet wściekły, patrząc po wysokości ogona, byk. Czy to mydełko ma siłę przebicia tak jak ten byk? Zaraz zobaczymy. Na pewno jest tutaj co robić. Na pierwszy rzut oka co mamy? Grafikę. Dokładnie tak. No, firma nas przyzwyczaiła wcześniej do pewnej standaryzacji, jeżeli chodzi o tak zwany napis plus jakieś tam delikatne, klasyczne podejście do tematu. Tutaj już mamy ciekawie. I ja twierdzę, że tak być powinno. My, ludzie, kupujemy oczyma. Czemu? Pierwsza sekunda coś skupia naszą uwagę i wtedy reagujemy dalej pewnymi procesami. I tak właśnie jest także tutaj. Więc mamy grafikę, mamy pana brodacza. Jakiego pana? No, 4 belki na pegonach. Wiadomo, wilk ma dobry wzrok i nawet połączony z centralnym ośrodkiem nerwowym, co nie zmienia faktu, że całkiem ciekawie z tego korzysta. Co nie zmienia faktu, że 4 belki na pagonach, z tego co widzę, to albo komandor, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, albo jeżeli chodzi o tak zwaną marynarkę cywilną, tak zwany kapitan żeglugi wielkiej. I wydaje mi się, że ten pan właśnie w tych klimatach powinien tutaj być opisywany. Firma ze Szczecina, szczecińskie mydło do golenia i po polsku i po angielsku, ładnie zapisane, ręcznie robione. I to jest fakt. Fakt, że ze Szczecina, zobaczcie, przyjrzyjcie się, na czapce mamy co? Gryfa w koronie, czyli herb Szczecina. Czyli nawet Szczecin u góry podpisane, jakby ktoś nie wierzył. Wszystko to fajnie wygląda. Trochę humorystycznie. Czemu? Broda z piany. Czemu? Bo zaraz facet się będzie golił, bo będzie dobrze ogolony, bo kapitan musi być schludnym gościem. Albo komandor. Tak czy siak musi być ok. Nie tak jak ten Snowy dzisiaj. Ale na koniec filmu może będzie lepiej wyglądał. Także słuchajcie, jest ciekawie, jest humorystycznie, jest fajnie, jest to co ma być, czyli logo, czyli firma. Chwalmy się, cały czas mówię, rzucajmy się w oczy z naszym polskim porządnym produktem i tutaj to mamy. Co jeszcze mamy?
Spuchło nam trochę. Dokładnie tak. Powiecie cena? Nie. 85 zł minimalnie jest drożej od starego wypustu. Ale to nie jest zachciewajka właściciela. Tu jest 120 gramów towaru. Jednym słowem, więcej towaru, minimalnie większa cena, bo w porównaniu ze starym wszystko się zgadza, proporcje zachowane. Słuchajcie, odkręcamy tygielek plastikowy, czarna nakrętka, ciemnobrązowa tutaj kolorystyka, jeżeli chodzi o opakowanie, plastik i jest co? B. Dokładnie tak. Potężna pieczęć. Tutaj byk miał siłę w ręku. Przyładował aż miło tą pieczątką. Przez pół mydła przebił. Dosłownie. Nie wiem, kto to robił, ale no petardę w łapie miał. Co nie zmienia faktu B jak Bullman. Czyli jest pieczęć, czyli jest sygnatura, czyli mamy tutaj i tu firmy. Bardzo dobrze. W środku mamy kropa. Bynajmniej tak, mięciusiego. Świeżutkie mydło, ledwo co do mnie jechało. Można powiedzieć dopłynęło, ale do lasu jakoś ciężko dopłynąć. Słuchajcie, co tu mamy? Pierwsza rzecz, zanim wam opowiem, co tu czuję, bynajmniej na mój wilczy nos, mamy mocny akcent zapachowy. Jak sobie przypomnę kwestię próbki, którą dostałem od Marcina, właśnie Gran Classo, tam było delikatnie. Właściwości rewelacyjne z tym zapachem tak delikatnie. Dla tych, co lubią delikatne zapachy, było w sam raz. Ja chciałem więcej. I co? To nie jest, że dla mnie. Po prostu producent dał więcej zapachu. I moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Jest pięknie. Jest zauważalnie. Nie trzeba szukać zapachu. Po prostu odkręcasz, bach, w nos ci wchodzi. I jest dobrze. Co tu mamy? Pierwszy cytrus. Ale on w sekundę znika. Tak naprawdę to jest pierwsze skrzypce, taka ściemka troszkę. Bo później jest ciepło, otulająco. Jest tonka, jest wanilia, jest jakieś drzewo, ale nie żywiczne. To takie spokojne. Powiem wam szczerze, jest to dosyć zaawansowany zapach, ale przyjemny, uniwersalny, ciepły, rzekłbym całoroczny. I na lato, i na zimę. Delikatnie trącający, jeżeli chodzi o sznyt taki perfumowy nawet bym powiedział, ale nie ofensywny i żaden taki sprecyzowany na ścisłą porę roku. Moim zdaniem totalny uniwersalizm. I bardzo dobrze. Przede wszystkim moc. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Nie jest tak kombinatorsko, jeżeli chodzi o zapach. Jest naprawdę ciekawie. Także słuchajcie, jest grafika, jest więcej, jest zapach. Sprawdźmy jak z właściwościami. Czy jest dokładnie ten sam poziom, który był. Co jeszcze dzisiaj? Jeżeli chodzi o Komandora, Vel Capitana, no to kwestia jest taka, że musimy tutaj mieć jakiś aspekt stricte morski. No Szczecin wiadomo, zachodniopomorskie, Pomorze, więc blisko bardzo morza. No i dzisiaj wyciągnąłem z moich czeluści bursztynka, czyli smoczą miskę, ale w kolorystyce, którą sobie nazwałem i tutaj chyba nie da się pomylić, ewidentny bursztynek. Więc kolejny polski produkt. Co pokoleniu to pokoleniu zachowujemy tendencję morza i polskiego produktu, ale to na sam koniec. Teraz się skupiamy na mydełku. Czym dzisiaj wyrabiamy? Słuchajcie, mógłbym polski pędzel wziąć, no ale jakoś ten mi się tak rzucił od razu w oczy, czyli jaki Atlantis. Czemu Atlantis? Słuchajcie, jest muszla morska, jest glon, jest jakiś kamyk, jest trochę piasku, nawet tego złotego, ja nie wiem, co to jakieś złote te plaże, ale dobra, no powiedzmy, że jest pięknie tutaj, jeżeli chodzi o morze, jeżeli chodzi o ocean, jest głębia wzmożonego morza i jest pisoftopodobny syntetyk. Jak dobrze wiecie, ja uwielbiam syntetyczny pędzel w momencie, gdy zaczynam z mydłem nowym, nieznanym, bo chcę go tutaj zaopiniować zgodnie z prawdą, a chcę też dla tego gościa, żeby tutaj wyszło wszystko i wtedy zawsze biorę syntetyki, więc mamy 24 mm pisoftopodobnego pędzelka, który naprawdę daje radę, jak i Professional Shaving. Duży coin robi robotę. Słuchajcie, to jest to i kolejna rzecz. Czym dzisiaj, jeżeli chodzi o maszynkę? Otworzyłem szafkę i patrzę. Stoi taka obrażona. Te kobiety to są, mówię wam. No już nie, bo inne, bo ciągle nowe i tak dalej. No i trzeba wziąć rękę przede wszystkim po maszynkę, która daje świetne golenie, ale żeby nie było marudzenia, Black Lady. Czyli już znacie Rockwell 6S. Ewidentnie, pięknie, fantastycznie wybarwione w jedynym słusznym kolorze. Maszynka, która mi osobiście daje rewelacyjne golenia zawsze. Czy tobie? Nie wiem.
indywidualna kwestia. Mi się bardzo podoba. Stal i piękny kolor i tak geometria, jeżeli chodzi o głowicę, robi robotę. Robi robotę też kilka płytek, a dokładnie 3, czyli 6 ustawień, przypominam, są w różnych opcjach. I teraz oczywiście, że wiecie, jaka płytka mi najbardziej odpowiada. No a nie, no ten z tyłu znowu oczy jak 5 zł i on nie wie. No jak nie wiesz? No chłopie, zapraszam cię na film Rockwell 6S i wszystko będziesz wiedział. Dobra, podpowiem, nie będę taki przybipiony. Dokładnie tak. Płytka numer 5 to jest to, co moim zdaniem w tej maszynce jest idealnym balansem między efektywnością, agresją, albo do końca mniej, bo tam naprawdę ten Rockwell to nie jest jakiś tam super agresywny gość, więc jest dobrze. Jeżeli chodzi o kolorystykę niebieską i chcemy też personkę, platinium, niebieskie tło, blaszka, która świetnie daje radę. Słuchajcie, nie ma co gadać, trzeba tutaj rozdziewiczyć to mydełko. Już nie będzie takie ładne nowe z B, już będzie troszkę odgryzione, proszę bardzo. Bierzemy, jest mięciusio, jest naprawdę mięciusio, no bo w końcu, słuchajcie, no nowy towar i to bardzo nowy, plastelinowy, spokojnie się poddaje, można bez najmniejszego problemu tutaj sobie ulepić, co tylko chcecie. Bierzemy wszystko, bierzemy dużo, najwyżej zostanie na kolejne golenie głowy, czy co tam sobie ogolimy. Nie, kolego, nie te myśli, co ty myślisz. Ja wiem, co ty tam myślisz. Golenie głowy albo twarzy. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, mamy już, jeszcze trochę kremu zdejmiemy, mamy już tutaj ogarnięty temat, mamy trochę wody. Okej, przyda się taka. I lecimy. Słuchajcie, najpierw sobie wyrobimy pianę. Pianę nałożymy na twarzy i wtedy sobie załadujemy blaszkę w maszynkę. Niech sobie trochę to podziała. Słuchajcie, zmoczony, zrzucony, lecimy. Zaraz będziemy sobie opowiadać, co tutaj mamy ciekawego. Jeżeli chodzi o skład, bo tego Wam jeszcze nie powiedziałem, i po angielsku, i po polsku mamy bardzo, ale to bardzo przyjemną i ciekawą opis na opakowaniu. I skład, i nuty zapachowe, i nawet jak użyć to mydło, chociaż to jak użyć to się tutaj uczymy na tym kanale dokładnie. Ekspresem coś tutaj nam się tworzy, ale my chcemy bardzo gęstą, ładną, wyrobioną pianę, czyli najlepsze, co możemy z niej wyrobić. Producent mówi, żeby tutaj nabijać sobie stygielka, wy wiecie, że Snow i tutaj ma swoje miejsce do roboty. Nie kaleczę mydeł wodą, acz każdy niech robi jak chce. Jeżeli chodzi o skład, beef tallow, dokładnie tak. Więc ogólnie rzecz biorąc nie mogło być inaczej jak bull, man, no to proszę Cię, jeżeli bull, no to tallow, no. I wszystko. Tak, wiem, że wege też jest dobre i tak dalej, ale słuchajcie, no wilki to nie wegetarianie, to nie jest trawa, królik jakiś, no nie, no to po prostu tallow to tallow, proste. Więc mamy tallow, mamy masło shea, mamy masło, ale tłuszcz z kokosa, mamy linalol i w sumie z takich poważnych rzeczy to już jest koniec, więc skład jest bardzo krótki i bardzo dobrze. To nie znaczy, że jak jest krótki skład, to znaczy, że coś nie gra. Bullman już w pierwszej edycji pokazał nam, że potrafi z tak krótkiego składu pokazać coś naprawdę godnego na twarzy. No i sprawdźmy, czy tak jest. Podobno, z tego co słyszałem, baza nie została jakoś mocno naruszona, bynajmniej w tym mydle. To jest po prostu dodatek większy zapachowy, więcej towarów w misce, bardzo ładna grafika, więc wizualnie wszystko się tutaj ładnie wyewoluowało, czyli rozkwitło i co nie zmienia faktu, że mamy co? Zapach. Mamy wreszcie tego zapachu dużo więcej, więc bardzo fajnie. Cieszę się, że nie muszę tego zapachu szukać, bo szczerze przyznam, w pierwszej wersji troszkę tego zapachu no za mało moim zdaniem było. Tutaj jest znacząco lepiej. Po prostu jest wyczuwalny, więc kilka tych kropli wjechało więcej i bardzo dobrze. Moim zdaniem tak właśnie powinno się mydła produkować, czyli tak, żebyśmy my się zastanawiali, co tam pachnie. Nie, to ma po prostu zapach nam do nosa wchodzić. I tyle. Ale owszem, ile ludzi golących się, tyle opinii, ile opinii, tyle gustów. Co nie zmienia faktu, że mamy tutaj
No daje radę, mówię ci, że jakie syntetyki naprawdę dają radę. Można się obrażać na chińskie lub nie, ale moim zdaniem te właśnie podstawowe na pierwszy pędzel, podstawowy pędzel, na pędzel syntetyczny to naprawdę są bardzo fajne pozycje w rozsądnych cenach i nie ma się co tutaj rozczulać, że jest inaczej. Już się robi gęsto, zaczyna się ładnie świecić, jest dobrze. Tallow pracuje, baza pracuje, banalnie łatwo się to wyrabia, słuchajcie, ledwo coś tutaj 2 łyżki wody poszły i już tutaj dużo przyjemnej, gęstej piany nam się robi. Ale jeszcze ją sobie podciągniemy troszeczkę. Mówcie mi jak tam, bo teraz jesteśmy nad morzem, czyli jednym słowem jest kapitan żeglugi wielkiej, jest Atlantis, jest jeszcze jeden aspekt, który na koniec wyjdzie, ale jest też bursztyn. Powiedzcie mi w komentarzu, jak tam jesteście. Team Góra, jak to się mówi, czyli Tatry, czy Team Bałtyckie Morze? Opowiadajcie, kto bardziej nad morze, czy kto bardziej w góry? A może ktoś w Mazury? A może ktoś do lasu, jak ten Snowy? Co nie zmienia faktu, że mimo, że zawsze jest bliskie, no 43 lata, no, nad morzem mieszkałem. Co nie zmienia faktu, że teraz nagle, jak to się mówi, nie, ty z tyłu, proszę bez żartów, jaka starość? 49 wiosen to nie starość, to jest wiek zaawansowany, średni tak zwany. Co nie zmienia faktu, że wpadłem na pomysł, że pomieszkam sobie trochę blisko natury, z dala od ludzi. Ale teraz mogę bardzo miło sobie wspominać wszystkie momenty i dni i bardzo często się tam pojawiam. No przecież wiadomo, nad morzem. Zresztą do tego filmu miniaturka Otwarte Morze łatwo znaleźć, że tak powiem, miejsca, gdzie się Snowy zgubił z aparatem i z kilkoma kwestiami do golenia, które dzisiaj właśnie sobie testujemy, jeżeli chodzi o nasz zestaw. Słuchajcie, już prawie finiszujemy, więc opowiadajcie. Góry czy morze? Morze czy góry? I dla jasności, nasze polskie. Co z tego, że ten Bałtyk czasem z takim jakimś dziwnym pogodowym niuansem? Co z tego, że w górach też czasami potrafi się szybko zatracić pogoda? Nasze doceniajmy. Ja, słuchajcie, nie jestem z tych, który biega po całym świecie szukając atrakcji. Nasze to nasze. Koniec, kropka. Nie będę się tutaj rozwodził. Każdy niech sobie robi jak chce. Jedni powiedzą za drogo, drudzy powiedzą pogoda, a ja powiem nasze jest piękne. Naszego nie znacie, cudze chwalicie. I tak samo jest z produktami z tradycyjnego golenia. Co nie zmienia faktu, że zobaczcie, jest szybko, jest tłusto, jest świecąco, jest gęsto, jest od zarąbania tej piany po prostu. No i jeszcze z tego co widzę, a wiadomo, smocza Micha ma to do siebie, że na dole jest taki prześwit przez te wypustki, zostało jeszcze towaru, więc wydajność jest tu bardzo ciekawa. Za trzy, słuchajcie. Tu spadło, tu wpadło. Refleks Snowy ma w końcu wilk. Więc nieźle. Za 3 punkty, dosłownie. Dzisiaj w kosza gramy pianą. Ale dobrze, jest dobrze. Wiecie co czuję? Zapach. Nadal czuję zapach. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Ja właśnie uwielbiam takie mydło. Cały czas mi pachnie. Jest dobrze. Nie jest przesadzone, nie jest to hardcore, ale jest pięknie. Zobaczcie, jest gęsto, jest dużo, jest bardzo dużo tej piany. Wyrabia się po prostu w jakimś szalonym tempie. Jeżeli chodzi o kwestię łatwości wyrobienia, jeszcze bardziej, to już nie będzie Snowy. Jak to wyrobić? Tyle pieniędzy, takie fajne, mówisz, że dobre, ale mi to nie wychodzi. Tutaj nie będzie tego problemu. Naprawdę. Ja mówię, że z każdym mydłem nie jest problem, jeżeli troszkę zrozumiesz, o co chodzi, ale tutaj jest naprawdę łatwo, szybko, przyjemnie, bezproblemowo. Więc jest to plus. Uniwersalizm produktu. Trochę podciągniemy. Piany mamy co niemiara. Ale mi właśnie o to chodzi, słuchajcie. Zawsze biorę syntetyka, żeby zbadać produkt, żeby zbadać mydełko, sprawdzić jak to się wyrabia. Czy coś podszczypuje? Absolutnie nie. Czy mam jakieś mrowienie? Absolutnie nie. Ale co mam? Nos pełen zapachu. I o to chodzi. Zapach, tak jak wam mówiłem, spokojny, uniwersalny, bezproblemowy. No i teraz już nie było za 3, bo nie było miseczki w ręce. No, ale jest dobrze. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Tej piany to mam tyle.
że od razu Wam mówię, wydajne mydło. Zobaczymy na sam koniec, ile jeszcze zostało w miseczce, ale jest wydajnie, jest szybko, jest bezproblemowo, jest gęsto, jest przyjemnie, wszystko się tutaj na razie zgadza. Zobaczymy, jak będzie, jak żyletka zdejmie, co ma zdjąć. Ale moje wspomnienia z Gran Classo mają bardzo, ale to bardzo dobre odczucia. Słuchajcie, weźmiemy tutaj to, co nam spadło, żeby nam tutaj piana nie biegała, ale tyle tej piany mamy, że aż nam biega po łazience. Dobra, bądźmy trochę poważni. W końcu na okładce mamy kapitana żeglugi wielkiej. No nie możemy tu pajacować, jak jakiś majtek. Dobra, słuchajcie, nie ma co gadać. Piana na twarz. Czemu? Sprawdzimy, czy siądzie, czy nie siądzie, czy piecze. Testy to testy. Żadnej ściemy. Słuchajcie, odkręcamy. Piąteczka. Ty tam z tyłu. Teraz już wiesz. Piątkę przybiłem. To chyba widzisz piątkę, nie? Tak. Odwrotnie, Snowy. Dobra, nie czepiaj się. Proszę, proszę, żeby nie było. Słuchajcie, bierzemy niebieską blaszkę. Nówka sztuka nieśmigana, bez przebiegu. 10 w dyspenserze. Powiem Wam, wyciągam te żyletki, wyciągam i końca nie widać. Ja nie wiem. Ale dość. Personki świetnie się sprawdzają, jakie żyletki testowe. Tak, wiem. Miał być dzisiaj film z nową żyletką. No ale nie będzie. Jak takie dobre produkty wjeżdżają polskie, to mają siłę przebicia. Po prostu. I moją ciekawość niesamowitą, więc żyletka nie zając, nie ucieknie. Wilk dopadnie. Czy zająca, czy żyletkę będziemy golić dalej. Będziemy poznawać nowe, spokojnie. Tu się nic nie kończy. Tu się rozwija. Słuchajcie. Kwestia przypomnienia, Rockwell 6S, żyletkę na bokach mamy, ale to nie miecz samurajski, nic sobie nie utniemy, ale dla detalistów wystaje. Co nie zmienia faktu, że jest pięknie, jest w sam raz, jest moletowanie i jest ta głowica, która mi się podoba, jest stal, wszystko się zgadza. Pomoczymy sobie ją troszkę, raz, dwa, trzy, stercz. Nie ma się co moczyć, trzeba zasuwać. Słuchajcie, pierwsze przejście z włosem. Jak ja uwielbiam tą głowicę, ona naprawdę współpracuje ze Snowym, bardziej niż bardzo. A najbardziej lubię moment, gdy to futro znika z twarzy i jest pięknie, bo zaraz wiem, że czysta przyjemność i tego momentu, i efektu na końcu, to wszystko będzie tak, jak być powinno. Golący się tradycyjnie chyba wiedzą, o czym mówię. I nie trzeba nikomu tłumaczyć, że od samego początku, a później efekt finalny jest zatrważająco przyjemny. Po to robimy, panowie. No. Black Lady wiadomo, nie pyta się o zdanie, robi swoje i jest dobrze. Genialna maszynka, po prostu genialna. Uwielbiam ją. Dobra. I czarne? Ostatnio się tak spytałem. Snowy, co ty z tymi czarnymi maszynkami? Ty wiesz, ile to trzeba myć? I tak każdą myję, więc bez różnicy. A czarny bardzo ładnie się kontrastowo komponuje. Z czym? Z białą pianą. Bo czarne nie robią. Więc jest tak, jak być powinno. Oprócz tego, że lubię ten kolor, to jeszcze wszystko widać. Okej. Pięknie, po prostu łatwość, przyjemność, intuicyjność tej maszynki zawsze będzie mnie zadziwiać. Jabłko Adama na przełyku i wszystko się zgadza. Słuchajcie, pierwsze przejście z włosem, czyli ściągnięcie nadwyżki zarostu. Znacie moją zasadę. Prawdziwe golenie to mi się zaczyna przy drugim i trzecim przejściu. Ok. Co czujemy? Czujemy poślizg. To, co czułem przy pierwszym tak zwanym wypuście Bullmana. Zobaczcie. Oblepiło, jest na twarzy, jest tłusto, jest tłusto. Czuć to na ręce, czuć to na twarzy, jest tak, jak być powinno. I nie ma z tym problemu, że nie mamy ochrony, że żyletka nie ma po czym pracować. Czy coś mnie podszczypuje? Nie. Często gęsto tak jest, że jak producent dodaje trochę więcej zapachu, to niektórzy są na tyle wrażliwi, że większa ilość zapachu generuje jakieś podszczypywanie. Tutaj tego nie ma.
Jednym słowem jest wystrzelony zapach znacząco, bo oto właśnie to jest, od razu to zauważyłem po odkręceniu, ale teraz cały czas zapach operuje, ale nic, absolutnie nic nie podszczypuje, a to już od pierwszego momentu czuję, że jest przyjemnie, jest fajnie, jest poślizg, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jednym słowem baza cały czas bardzo udana i rewelacja. O to właśnie nam chodzi w goleniu. Dodawajmy pewne detale, aspekty, dopracowywujmy, ale to co już działa, nie ma, trzeba zmieniać. Jak to się mówi, drużyny zwycięskiej się nie zmienia. Słuchajcie, drugie przejście w poprzek. Lecimy. No, Black Lady do roboty. Taka była obrażona. To niech się wykaże, nie? Ona po prostu sunie. A ma po czym sunąć. Ma po czym sunąć, bo Bullman to gwarantuje. I o to chodzi. Słuchajcie, o to chodzi. Personka, wiadomo, praktycznie z mało, którą maszynką nie współpracuję. Jedną bym tam czy dwie wynalazł, ale dzisiaj się skupiamy na samych pozytywnych aspektach goleń. Tak jest. O, właśnie tak. Tu wszystko gra i buczy. Tylko dla jasności. To, że ja lubię płytkę numer 5, to nie znaczy, że ty ją masz od razu ładować sobie na twarz i twierdzić, że to jest na pewno. U mnie też tak będzie. Absolutnie. Po to Rockwell ci daje kilka płytek, żebyś ty sobie sprawdził twoją, że tak powiem, twoje uwarunkowania, jeżeli chodzi o agresję, jeżeli chodzi o skórę, jeżeli chodzi o model golenia, jeżeli chodzi o twoją technikę i tak dalej. Progres. Cały czas mówię progres, a nie szajba, bo ja muszę sobie coś udowodnić. Nie. To nie jest wyścig zbrojny. I z czasem sam sobie znajdziesz ustawienie, które ci to super golenie będzie zapewniać, o ile ta głowica jest dla ciebie oczywiście, bo tutaj się nie ma co napinać. Po to jest tyle maszynek na rynku, żebyśmy wybrali sobie tą naszą ulubioną. I jest dobrze. Jest bardzo dobrze. O, właśnie tak. Właśnie tak. I ta, no, dokładnie. Poślizg zostaje, mydełko robi robotę. Pracuje na twarzy. O to chodzi. O to, słuchajcie, chodzi. No nie chodzi o to, żeby sobie mydło do nosa nawalić jak Snowy, ale dobra, no każdy ma jakieś swoje upodobania, nie? Jeden lubi, drugi nie lubi. I to jest właśnie ten moment, że te koszulki to tak właśnie średnio ze mną współpracowały, nawet w wyobraźni, jeżeli chodzi o kwestię, a co będzie, jak się ufefram. No nic to. Słuchajcie, nadal jest tłuszcz, jest coraz więcej tego, no bo kolejna warstwa, nakładamy coraz więcej się kumuluje na skórze. Po 2 już przejściach czuję, że mi po prostu ręka śmiga po tej skórze i o to chodzi i zostaje tutaj sporo. Więc ja dla spokoju ducha i mojej Black Lady wycieram sobie dłoń. Czemu? Bo nie chcę jej tutaj ożenić z tak zwanymi kaflami. Jest bardzo przyjemnie. Jest tak, jak być powinno. Jest tak, jak oczekuję od golenia, od produktów kompletnych. Po prostu. Więc nic w złą stronę nie pobiegło, jeżeli chodzi o tego Bullmana, jakiego znam z tamtego golenia, z tamtego mydełka. Zmienił się zapach ewidentnie, ale też jest przyjemny, jest fajnie, jest bardziej zauważalnie wyczuwalny i o to chodzi. Słuchajcie, jeszcze zostało i zobaczcie, później to zmyjemy. Nadal na dnie zostało dużo. A tutaj, patrzcie, ile ten danin, co normalnie nabrał sobie tego, ile chce. Zobaczcie, jest to bardzo treściwa, bardzo fajna, świecąca, gęsta, akurat niezbalansowana piana. Czyli tak jak lubię. Tu naprawdę nie ma wstydu. Jest bardzo przyjemnie. O, dobra.
No, to co? Święty Mikołaj w czerwcu, nie? Dobra, żarty żartami. Czas już tutaj trzecie przejście pod włos. Ależ ona pracuje, powiem wam. Po prostu rewelacyjnie. Dobrana mi ta Black Lady. Czasem tego ona nie rozumie. Ale zawsze jak ją biorę do ręki, to i to mówię, nie wiem, ciężko zapamiętać. No ale tak to jest. Gadasz i gadasz i gadasz i dalej nie kuma. Powiem wam teraz, na trzecim przejściu to już po prostu głowica śmiga. Po pierwsze za dużo zarostu nie ma, a dokładnie praktycznie go nie ma, tylko docinamy. Po drugie już tego tłuszczu z mydełka bardzo dużo zostało na skórze i to po prostu wszystko bardzo fajnie śmiga. Tak, dotniemy tutaj do trzeciego pokolenia. Ona mi to umożliwia. Słuchajcie. Okej. To jest niesamowite, mimo że ta głowica jest taka młotkowa, jak niektórzy złośliwcy mówią, to da się nią wszystko tutaj ogarnąć bez najmniejszego problemu. Płytka piątka, czysta przyjemność, żadnej zbędnej agresji, wszystko zasuwa, wszystko śmiga, wszystko się zgadza. Tego też tu już nie ma, wycięty. Świetne, po prostu świetne golenie. Świetne golenie. Wiedziałem, jaką głowicę wziąć do tego mydełka, żeby mieć absolutnie finalny komplet, czyli golenie, które jest czystą, dziką satysfakcją, przyjemnością. Słuchajcie, czy coś przy trzecim przejściu podszczypuje? Absolutnie nie. Wszystko jest tak, jak być powinno. Nic tu się złego nie dzieje. Za to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że mój rokol po prostu płynie po skórze. Tak jak powinien to robić. Zobaczcie, poprawki, popraweczki. Na koniec zobaczymy, czy coś będzie. Jakieś red alerty się odpalą. Ale właśnie po to robię, żeby zweryfikować. Ja się ostrza nie boję, a wy zobaczycie po prostu, czy mydełko daje na tyle dużo poślizgu, że nawet jak za dużo nie ma, nie róbcie tego, zawsze z pianą, pamiętajcie. Ale jeżeli jest dużo poślizgu, to skóra nie będzie pokaleczona. Po prostu. Teraz red alert odpalamy. O, właśnie tak. Idealnie jeszcze tu. Okej, jeszcze tu. Koniec! Panowie i panie, jeżeli takowe oglądają, po prostu koniec. A teraz zimna woda, zdrowia doda. Nie idziemy morsować, mimo że może. Spokojnie. Po prostu na koniec pamiętamy. Zimna woda. O. Naczynka włosowate się ściągają, pory się zamykają. Skóra ma tak zwaną ulgę po goleniu. I jest dobrze, jest dobrze. Zostało to, co miało zostać na skórze. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Ucho, jedno, drugie. W końcu tutaj pagony dosyć wysokie, trzeba być poważnym. Słuchajcie, jest dobrze. Jest dobrze. Naprawdę. Dwie rzeczy się spotkały i zrobiły niesamowity efekt. Pierwsza rzecz, mydło. Mydło, które po każdym nałożeniu zostawiało coraz więcej tłuszczu. Dało świetną ochronę. I zobaczcie, kombinowaliśmy. Tutaj nawet kombinowałem jak koń pod górę, już naprawdę przeginając totalnie. Piąta płytka, przypominam, 1 mikrocycek. A tak normalnie nic tutaj się nie stało. I co? I szkło. Po prostu jest świetne do golenia.
Efekt finalny, że Rockwell 6S na piącej płytce temu gościowi robi po prostu rewelacyjną robotę, jest oczywisty. Ale ten efekt finalny trzeba osiągnąć z dobrym mydłem, który da po prostu podłoże, po prostu ochronę dla skóry i przyjemność golenia przede wszystkim i zapachem i właściwościami. I Bullman Strado mi to dzisiaj dało. Absolutnie rewelacyjnym wydaniu. Jest naprawdę dobrze. Cieszę się. Słuchajcie, cieszę się, że takie mydła produkowane są u nas w kraju i cieszę się, że je mamy. Emocje, temperatura na dworzu i w łazience. I kamera, kaput. Po prostu się przegrzewa. Co zrobić? Takie wrażenie. Słuchajcie, jeszcze raz mówię, cieszę się, że takie produkty się w Polsce teraz produkuje. Jak właśnie Bullman, bo mamy nasze, bo mamy dobre, bo mamy jakościowe, bo możemy bez najmniejszego problemu sięgać po to prosto z półki. Słuchajcie, na koniec, tak jak Wam mówiłem, co po goleniu, to po goleniu i u mnie nie mogło być inaczej. Polska firma to raz, a efekt związany z morzem to dwa, a może oceanem, kto to wie. Słuchajcie, jeżeli Bullman, to nowa myśl przewodnia, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie polskie, a jeżeli chodzi o klasyczne, już to co znamy, tradycyjne golenie polskie i tematyką związane, no to nie mogło być inaczej jak dzisiaj Admirał Coolpol. Dokładnie tak. Nie mam, jeżeli chodzi o Strado, wody dedykowanej, chociaż jest i sobie zerknijcie, można kupić i wodę po goleniu, i olejek do brody, i olejek po goleniu, i mydło toaletowe nawet o tym zapachu. Też wszystko z tej linii zapachowej, z tego właśnie, z tej mydlarni ze Szczecina, z Bullmana. Ale ja dzisiaj wybrałem Admirał. Dokładnie tak, czyli najwyższy stopień, jeżeli chodzi o tak zwaną marynarkę wojenną. A przy okazji naszą świetną klasykę, a przy okazji fantastyczną kolorystykę, a przy okazji buteleczkę. Co tutaj mamy? 100 ml, klasyka gatunku po prostu, jeżeli chodzi o polskie produkty. Warto mieć, warto pamiętać, co nasze polskie było. Jest kryza w buteleczce, jak działa? Całkiem sensownie, nie ma stresu, nie ma problemu, że się utopimy, a przede wszystkim bardzo fajnie działa na skórę. Jaki zapach? Klasyka, po prostu Admirał. Co ja Wam będę opowiadał? Nuty jakieś takie. Nie masz Admirała? Kup sobie Admirała. Nasza historia tradycyjnego golenia z naszego, że tak powiem, Coolpolu, więc też powinno być. Admirał, woda po goleniu. A jeżeli chodzi o kwestię o dopalanie, jeżeli chodzi o zapachy, Admirał? Nie. To nie jest dowództwo jednej jednostki, jeżeli chodzi o okręty, tylko całej floty. Więc cała flota, woda kolońska, dokładnie 80%, zakrętem w bardzo fajny kartonik z mapą tutaj, jeżeli chodzi o żeglugę morską. Rewelacja. I co wyciągamy? Wyciągamy równie bliźniaczą buteleczkę, też z niebieskim płynem, tylko tutaj jest coś, co bije po oczach. 80%. Panowie, dzieje się, naprawdę. 80% to już żarty się kończą. Tutaj mamy atomizerek. Tak, trochę tak. Ci, co golą głowę, mają fajnie, bo mogą sobie o tak wodą kolońską. A ci, co nie golą, może warto. Więcej zapachu, więcej płaszczyzny do golenia, więcej przyjemności. Wszystko się zgadza. Słuchajcie, bardzo fajne pozycje. To jest raz. Moim zdaniem Admirał powinien być u każdego, kto lubi tradycyjne golenie, a przede wszystkim to jest nasza polska marka. Ale tutaj najbardziej mnie cieszy co? To właśnie to. Bullman Strado. Polski producent, ze Szczecina producent. Rozwijamy się, wprowadzamy nowe aspekty, ale jakość, która już jest wypracowana, zostaje. I o to właśnie chodzi. Słuchajcie, świetne golenie, wszystko zagrało, wszystko się zgadza. Po prostu z samych takich goleń Wam życzę. Ja dzisiaj jestem po prostu bardzo, ale to bardzo zadowolony. Teraz Was zapraszam już na następne golenie. A z czym, a jak? Już nie zapowiadam, bo znowu coś wyniknie i znowu będzie skucha. Więc ja po prostu Was zapraszam na następny film i już tam będzie wszystko jasne. Miłego popołudnia, trzymajcie się. Cześć.